Witam wszystkich dzisiaj w takim krótkim filmie dotyczącym anten, a konkretnie tej jednej tutaj leżącej już starej dosyć anteny, a dokładnie o dwupasmową J-Pol chodzi. Opisy tej anteny myślę wiele osób widziało i dostępne są w internecie. Nie chcę tu niczyich tam prawdoobrazków łamać i tutaj zamieszczać, także bez problemu znajdziecie. Ta antena, która tu w tej chwili leży, no widać, że jest troszeczkę już taka nie wyglądająca świeżo. Jest to antena, którą używałem myślę, że od 2008, być może wcześniej roku. Także antena przeżyła kilkanaście lat, minimum 15. Przez około 7-8 lat była umieszczona na dachu budynku w Warszawie na 52 metrach nad poziomem gruntu. Budynek był 14-piętrowy i to był ostatni budynek w dzielnicy Wola, odsłonięty ze wszystkich stron z pięknymi zachodnimi wiatrami, które wyrywały szyby. Także ta antena stała w takich warunkach. Te warunki przetrwała. Przetrwała te wiatry, przetrwała inne, więc mimo wydawałoby się bardzo prostej konstrukcji, bardzo delikatnej, jednak jej wytrzymałość okazała się bardzo dobra. Nie tylko wytrzymałość tutaj jest istotna, ale nazwijmy to jej smukłość, jeżeli chodzi o wiatr. Ten wiatr ją po prostu owiewa. Antenę robi się prosto. Kątownik, 3 pręty albo rurki. W tym wypadku ja miałem zastosowane rurki, znaczy jeden pręt i 2 rurki aluminiowe, średnicy 12 mm. Specjalna głowica, którą można spokojnie kupić, w którą wkręcamy ten krótszy element i z tyłu mamy gniazdo UC i standardowo te pręty, przeważnie pręty albo rurki na końcu gwintujemy. No z rurkami ciężej jest zagwintować, więc wtedy pręty i z drugiej strony nakrętkami, tu i z drugiej nakrętką mocujemy. Ja wtedy po raz pierwszy robiłem tą antenę i zastosowałem spawanie, właściwie lutowanie aluminium. Kupiłem specjalny lut, który tutaj nawet udało się roztopić przy pomocy zwykłego ręcznego gazowego palnika i do kątownika aluminiowego te 2 elementy przylutowałem. Oczywiście ten grubszy, dłuższy na końcu miał śrubę i też nakrętkę. Śruba była wkręcona do środka rurki, nakrętką skontrowane i to wytrzymało. Za cienki oczywiście był kątownik. Ten długi pręt spowodował jego wygięcie, więc tutaj taką brzydką, ohydną, stalową blaszką to wzmocniłem. I ta prosta, wydawałoby się beznadziejna konstrukcja, tak jak powiedziałem, wytrzymała kilkanaście lat. Tu jest ten dłuższa rurka. No, prosta antena, jak zobaczycie opis, wykonanie jej zajmuje może godzinę, 2. Ważniejsze, aby grubszy kątownik zastosować. Ponieważ rurka straciła z góry osłonkę, zaczęła się do niej wlewać woda i tu jak widać w efekcie woda spowodowała rozerwanie. Zamarzająca woda rozerwała tą rurkę, ponieważ z dołu nie miała ujścia. Druga rurka od spodu ma otwór, więc spokojnie wychodziło. Także teoretycznie lepiej stosować pręty. Wtedy są i sztywniejsze i woda do nich się nie nalewa. Jedyne co, antena jest wtedy cięższa. Także to tyle, jeżeli chodzi o konstrukcję i to, na co trzeba zwracać uwagę, aby antena wytrzymała długo. Natomiast o same parametry anteny, o których tutaj różne zdania krążą. Powiem Wam tak, że odkąd zrobiłem tą antenę, to była pierwsza, tak jak powiedziałem, antena typu J-Pol dwupasmowa, to właściwie rzadko bawiłem się w robienie jakichkolwiek innych anten. Jeżeli chodzi o cenę materiałów, o komplikacje wykonania, a właściwie jej brak, o wytrzymałość i parametry, to ja nie znalazłem lepszej anteny. Antena chodzi bardzo dobrze zarówno w paśmie 2-metrowym, jak i 70 cm. Praktycznie, bo stała obok X50 Diamonda, ja specjalnie różnicy nie widziałem i nie słyszałem, a właściwie w pewnych miejscach poza pasmami pracy ta się sprawowała lepiej, tamta jest bardziej wąskopasmowa. Na tej antenie bardzo ładnie słuchałem lotnictwa, zarówno z niskiego, jak i wysokiego pasma. Także zasięgi słyszalności, gdzie mnie było słychać, również
identyczne zarówno na tej, jak i na X50. Także ja nie mogę złego słowa o tej antenie powiedzieć. W tej chwili też taką mam, zrobioną właśnie w troszeczkę inny sposób z tymi nakrętkami tutaj. Chodzi rewelacyjnie, aczkolwiek jest na inne pasma troszeczkę, ale też tam zestroiła się pięknie i jest dosyć szerokopasmowa, bo w podstawowej wersji ta antena całkiem sensownie, mniej więcej na 70 cm to jeszcze plus minus tam 5 MHz chodzi, na 2 metrach pasmo ma około 10 MHz. Oczywiście poza tym też chodzi i też bardzo dobrze, także tutaj na pewno lepiej niż właśnie Diamondowska X50. Także nawet dla zastosowań nasłuchowych warto taką antenę zrobić. Jeżeli chcemy mieć antenę zarówno nadawczą na konkretne pasma, jak i nasłuchową, prostą, nieskomplikowaną, to coś takiego jest rewelacyjnym rozwiązaniem. Tak jak powiedziałem na wstępie, antena tu wygląda, co prawda była pomalowana jeszcze brązową farbą, dlatego takie tutaj ślady są. Natomiast antena wytrzymała ponad 15 lat w potężnych wiatrach, burzach, ulewach i do ostatnich dni chodziła praktycznie bez problemu. Żadne parametry się nie zmieniły. Nie widać tutaj było degradacji czegokolwiek. Nie wygięła się, nie przesunęła. Właśnie przez tą prostą konstrukcję, bardzo opływową, niewiele podatną na wiatr, a jednocześnie tanią, prostą w zrobieniu i skuteczną, jeżeli chodzi o wzmocnienie i pracę w pasmach amatorskich i poza nimi. To tyle w tym króciutkim filmie z moimi wrażeniami po tylu latach używania tego egzemplarza. Ja zachęcam, jeżeli chcecie zrobić, zróbcie taką antenę. Jeżeli zrobicie ją poprawnie, nie będzie jakichś kardynalnych błędów, na pewno będziecie zadowoleni. To nie jest to moja opinia, bo w internecie spokojnie można znaleźć wiele opisów i wiele pozytywnych opinii na temat tej anteny, jak również jednopasmowych J-Poly, które są bardzo ciekawymi i bardzo fajnymi konstrukcjami. Także polecam, jeżeli chcecie się bawić i mieć szybko zrobioną fajną antenkę, to coś takiego można raz, dwa wykonać. Także to tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.